Dzień dobry Państwu. Witamy w Akademii eCargo, super optymalnego oprogramowania dla firm transportowych. W dzisiejszym filmie pokażemy, jak wystawiać faktury w naszej aplikacji w korelacji z krajowym systemem e-faktur. Najpierw przypomnimy Państwu, jak stworzyć fakturę w naszej aplikacji i przedstawimy zmiany wiążące się z wprowadzonym niedawno krajowym systemem e-faktur. Fakturę możemy stworzyć na dwa sposoby, albo manualnie, albo ze zlecenia. Zacznijmy od pierwszego sposobu. W tym celu wybieramy moduł faktury, następnie wybieramy moduł, z którego chcemy wystawić fakturę. Ja wystawię fakturę sprzedaży. Klikamy przycisk Dodaj FS. Aby dodać fakturę w drugi sposób, należy zrobić to ze zlecenia. Wchodzimy w jakiekolwiek zlecenie. Wybieramy przycisk do rozliczenia, a następnie należy kliknąć w ikonkę różdżki. W kreatorze faktur należy wypełnić i sprawdzić automatycznie wypełnione pola obowiązkowe i kliknąć przycisk Dalej. Od tego momentu tworzenie faktury wygląda tak samo niezależnie, który sposób Państwo wybiorą. W celu zapisania faktury należy upewnić się, że wypełnione są wszystkie obowiązkowe dane. Są to kategoria, miejscowość, data wystawienia, data dokonania, waluta, P6A. Jest to nowe pole związane z wprowadzeniem krajowego systemu e-faktur, który wytłumaczony jest w instrukcji dostępnej na stronie internetowej eCargo, w broszurze Ministerstwa Finansów oraz w ustawie. Zachęcamy do zapoznania się. Wracając do obowiązkowych pól, należy jeszcze wypełnić pola nazwa, cena netto, stawka VAT, sposób zapłaty, konto bankowe, wystawiający lub wystawiająca oraz inne nieobowiązkowe elementy, jeśli Państwo potrzebują. Uwaga! Prosimy o upewnienie się, że wszystkie elementy są podane poprawnie. Kiedy wszystko jest już poprawnie wypełnione, klikamy przycisk Zapisz. Teraz pokażemy Państwu, jak wysyłać faktury do krajowego systemu e-faktur. Zacznijmy od wytłumaczenia statusów. Nowa lub poprawiona faktura, dla której dostępne są następujące opcje. Wysyłka do krajowego systemu e-faktur, ręczne przepisanie do krajowego systemu e-faktur oraz oznaczenie faktury jako nieobjęta krajowym systemem e-faktur. Wyślij do krajowego systemu e-faktur status, dzięki któremu faktura zostaje wysłana do krajowego systemu e-faktur. Wysłana poza krajowy system e-faktur. Status oznaczający, że faktura została wysłana poza krajowy system e-faktur. Uwaga! eCargo obecnie nie obsługuje tej opcji. Ręcznie. Status, który umożliwia ręczne przeniesienie faktury do krajowego systemu e-faktur, jest to tryb awaryjny nieobjęta krajowym systemem e-faktur. Status faktury, która nie podlega wysyłce do krajowego systemu e-faktur. UPO. Urzędowe poświadczenie odbioru. Status oznaczający, że faktura została pozytywnie przetworzona w krajowym systemie e-faktur. Po wysłaniu faktury do krajowego systemu e-faktur ręcznie zobaczą Państwo status UPO ręcznie. Błąd. Status oznaczający, że faktura nie została przetworzona przez krajowy system e-faktur z powodu błędnych danych lub problemu z plikiem XML. Taką fakturę należy poprawić i wysłać ponownie. Czeka w kolejce. Status oznaczający, że faktura została wysłana i oczekuje na przetworzenie przez krajowy system e-faktur. Przejdźmy do wysyłki faktury do krajowego systemu e-faktur. Po zapisaniu faktury zauważą Państwo, że faktura ma status nowa. Aby faktura wysłała się do krajowego systemu e-faktur, należy jej ustawić status Wyślij do krajowego systemu e-faktur. Aby zmienić status, należy kliknąć w przycisk statusu. Następnie pokaże się Państwu lista statusów do wyboru. Obecnie skupimy się na tym, jak wysłać fakturę do krajowego systemu e-faktur. W tym celu ustawimy status Wyślij do krajowego systemu e-faktur i aplikacja automatycznie wyśle tę fakturę do krajowego systemu e-faktur. W międzyczasie status Państwa faktury zmieni się na Czeka w kolejce, co wytłumaczyliśmy w słowniczku statusów. Gdy krajowy system e-faktur przetworzy Państwa fakturę, zobaczą Państwo jeden z dwóch statusów. Jeśli wszystko poszło dobrze i krajowy system e-faktur pomyślnie przetworzył Państwa faktury, zobaczą Państwo status UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli wystąpiły błędy w danych lub przy generowaniu pliku XML, to pojawi się status błąd. W tej sytuacji należy sprawdzić i poprawić dane, a następnie zmienić status na nowa i wysłać ponownie do krajowego systemu e-faktur. Teraz poświęcimy chwilę fakturom nieobjętym krajowym systemem e-faktur. Przykładem faktur niepodlegających krajowemu systemowi e-faktur są faktury z numerem samofakturowania. W takim przypadku ustawiamy jej status nieobjęta krajowym systemem e-faktur. Taki sam mechanizm stosujemy przy jakiejkolwiek innej fakturze nieobjętej krajowym systemem e-faktur. Ostatnią rzeczą, którą chcemy poruszyć w tym filmiku, jest ręczna wysyłka faktur do krajowego systemu e-faktur. W eCargo traktujemy ją jako drogę awaryjną. Mając przygotowaną fakturę ze statusem nowa, należy ustawić jej status na ręcznie. Następnie pobieramy plik XML.
Następnie przechodzimy do aplikacji podatnika i wybieramy opcję Wczytaj fakturę. Tam wybieramy Dodaj plik. Dodajemy nasz plik z fakturą, a następnie, jeśli nie chcemy edytować żadnych informacji, wybieramy Wystaw fakturę. Jeśli chcemy edytować dane i na przykład dodać informację, że jest to faktura z odwrotnym obciążeniem, to wybieramy Edytuj. Tam po edycji również będzie można wystawić fakturę. Następnie, gdy faktura zostanie przetworzona przez krajowy system e-faktur, należy skopiować numer krajowego systemu e-faktur. Wracamy do naszej aplikacji, gdzie wybieramy Podaj numer krajowego systemu e-faktur i podajemy go w aplikacji, a następnie zapisujemy. Teraz zmieniamy status na UPO ręcznie. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Zachęcamy do przeczytania instrukcji dostępnych na naszej stronie internetowej, które dostarczają wiele innych ważnych informacji oraz bardziej obszernie pokazują zmiany w e-cargo po wprowadzeniu krajowego systemu e-faktur. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami i broszurami Ministerstwa Finansów. Dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym filmie.